Nie wiem tak naprawdę, co mnie skłoniło do nagrania tego podcastu, a raczej do wybrania tego tematu, bo oczywiście podcast i tak bym jakiś nagrała. Zastanawiałam się jednak nad tematem. Oczywiście nie zastanawiałam się dosyć długo, bo tak jak wiecie, zwykle te pomysły przychodzą same, o czym mówiłam już wielokrotnie w moich podcastach. Ale tym razem nie jestem pewna, co mnie skłoniło do wyboru akurat tego tematu, bo będziemy rozmawiać dzisiaj o kwestiach finansowych i o pensjach Polaków. Jeśli mieszkacie w Polsce albo planujecie przeprowadzkę do Polski, czy może planujecie podjąć pracę w Polsce, to prawdopodobnie jest to temat, którym się interesujecie albo który was zainteresuje. A może kiedyś już pracowaliście w Polsce i jesteście ciekawi, jak ta sytuacja wygląda teraz, jakie teraz są zarobki w Polsce. Wszystko to sprawdziłam, ale opowiem wam też o tym, jak wygląda dzisiejsza sytuacja z perspektywy Polaka generalnie. A jeśli ktoś z was jeszcze mnie nie zna, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego. Całego odcinka tego podcastu możecie wysłuchać tak jak zwykle na moim Patreonie. Serdecznie was tam zapraszam, ale tutaj jak zwykle też publicznie wstawiam fragment tego podcastu. Po tym podcaście na Patreonie wstawiam też zawsze podcast z 3 wybranymi słowami, które wyjaśniam na Patreonie. I co tydzień mamy też dyktanda, więc dzieje się teraz naprawdę dużo, a już niedługo nawet spotykamy się na żywo w Warszawie, więc tych różnych działań, tych różnych aktywności mamy sporo. No ale nie będę przeciągać tego wstępu. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Patreonie i wysłuchać całości tego podcastu, to link znajdziecie jak zawsze w opisie tego podcastu. Zaczęłam ten podcast od tego właśnie, że nie wiem, co miało bezpośredni wpływ na wybór tego tematu i w końcu nie skończyłam mojej myśli. Nie wiem, czy wiecie, ale jestem akurat w Warszawie i może właśnie to było przyczyną, że pomyślałam akurat o tym temacie na dzisiejszy podcast. Kiedy jesteśmy w Warszawie, to od razu ceny rzucają nam się w oczy. Może nie ceny jedzenia albo ubrań, bo to też zależy ceny czego, ale kiedy na przykład idziemy do restauracji, wybieramy się do kawiarni ze znajomymi, z rodziną, czy planujemy wizytę u kosmetyczki, u fryzjera, to musimy niestety liczyć się z tym, że za takie przyjemności trzeba już słono zapłacić w Polsce, a raczej w Warszawie. Może w innych miastach jeszcze nie jest tak tragicznie jak w Warszawie. A jednak kiedy rozejrzymy się po kawiarniach, po restauracjach, to mamy wrażenie, że jest wszędzie pełno ludzi. Ostatnio zresztą spotkałam się jedną z osób z mojego Patreona, z jedną uczennicą i nauczycielką, bo też robiłyśmy różne wymiany językowe. Pozdrawiam cię, jeśli mnie słuchasz. I weszłyśmy do kilku kawiarni i w żadnej nie było miejsca. To pokazuje więc, że Polacy raczej nie odmawiają sobie takich przyjemności. Podobnie jest zresztą fryzjera czy u kosmetyczki. To nie jest tak, że możemy sobie zarezerwować termin od razu, możemy przyjść kiedy chcemy. A jeśli chodzi na przykład o ceny fryzjera w Warszawie, to takie strzyżenie damskie długich włosów wiąże się z wydatkiem co najmniej 100 zł, ale często w niektórych salonach ten wydatek, ta cena dochodzi nawet do 300 zł za jedno ścięcie włosów. Jeśli decydujemy się na przykład na farbowanie włosów, czyli na koloryzację, to te ceny są jeszcze wyższe, więc w ogóle musimy zapłacić o wiele więcej, na przykład 500 zł, albo może nawet jeszcze więcej. Podobnie jest na przykład z malowaniem paznokci. Teraz dosyć popularna jest hybryda, czyli nakładanie sobie lakieru takiego trwałego raczej na 2-3 tygodnie. I takie pomalowanie paznokci kosztuje już 130-150 zł. Pamiętam, kiedy kilka lat temu te ceny były znacznie niższe. I oczywiście wiadomo, że wszystko drożeje, że jest inflacja, szczególnie po pandemii odczuliśmy znaczny wzrost tych cen, tych usług.
salonów, które niestety pozostawały zamknięte w trakcie pandemii, musiały jakoś sobie to później odbić. Ale czy zarobki za tym nadążają? Czy faktycznie Polacy zarabiają o tyle więcej, żeby móc sobie na to wszystko pozwolić? Czy może rezygnują na przykład z oszczędzania, a zamiast oszczędzania decydują się na cieszenie się pełnią życia? Na wyjeżdżanie na wakacje, podróżowanie, chodzenie do restauracji, do kawiarni, do fryzjerów, kosmetyczek itd. Więc może to skłoniło mnie do nagrania tego podcastu, mówienia tego, co właśnie mówię, a może jest to kwestia tego, że kwiecień to taki szczególny miesiąc w Polsce, kiedy myślimy bardziej o wydatkach i o tym, co zarobiliśmy przez cały rok, bo kwiecień to miesiąc, w którym rozliczamy się z naszych podatków w Polsce. Oczywiście możemy zrobić to wcześniej, ale ten deadline, czyli ten ostateczny termin jest do końca kwietnia, więc zwykle wszyscy robią to w kwietniu. Jest to dosyć łatwe w Polsce, bo robimy to wszystko przez internet i nie jest to skomplikowane, ale zmusza nas to często do refleksji, ile zarobiliśmy i gdzie podziały się te pieniądze, które zarobiliśmy przez cały rok. To rozliczenie w Polsce z tego, co zarobiliśmy, nazywa się w Polsce PIT. Mamy takie słowo PIT i mówimy często właśnie rozliczyć PIT albo rozliczyć deklarację PIT, jeśli chcemy brzmieć trochę formalniej. Dalszego ciągu podcastu możecie posłuchać na Patreonie, gdzie znajdziecie też listę słówek, ćwiczenia, dodatkowe podcasty z wyjaśnieniem słów, dyktanda i wiele, wiele więcej. Link do Patreona jest w opisie podcastu. You can listen to the rest of the podcast on Patreon, where you'll also find a list of vocabulary, exercises, additional podcasts explaining words, dictations, and much, much more. The Patreon link is in the podcast description.